Cześć, witam Was za kierownicy Fiata. Jak widać jest napisane Fiat, ale nie jest to taki zwykły Fiat. Otóż, jeśli teraz zapalę silnik, jak odpalę silnik, to słychać, że mamy do czynienia z rasowym V6, z iście wyścigowym rodowodem, składanym nigdzie indziej niż w Maranello, w Ferrari. Jak to się stało, że taki silnik trafił do modelu Fiata? I jakie były dalsze losy tej jednostki? O tym więcej dzisiaj w naszym filmie. Zapraszam. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Dobra, to skąd w takim razie wziął się w ogóle taki samochód? Otóż jego historii trzeba zacząć szukać w połowie lat 60. i znaleźć jej początek w zmienionych przepisach Formuły 2. Nawet nie Formuły 1, tylko Formuły 2. Pojawił się tam taki zapis, że bolidy, które będą dopuszczone do starcia w tej formule, muszą mieć silnik maksymalnie V6, który jest wyprowadzony z konstrukcji stosowanej w samochodach drogowych, których to samochodów powstało przynajmniej 500 w ciągu jednego roku. Enzo Ferrari, jak wiemy, był zagorzałym fanem wyścigów i był jedną z głównych sił w motorsporcie w tamtym czasie, więc zależało mu także na budowaniu swojej dominacji w Formule 2, ale nie miał możliwości stworzenia samochodu, który by zaspokoił te potrzeby. No, cała produkcja Ferrari w tamtym czasie wynosiła jakieś 700-800 samochodów rocznie. No co mógł zrobić? Zwrócił się do swojego kolegi, a jednocześnie fana, niejakiego Gianniego Agnelliego, jednego z najbogatszych Włochów, który akurat tak się składało, że był właścicielem i szefem Fiata. I powiedział mu, że jest taka sytuacja, a Gianni Agnelli pomyślał, że to jest świetna okazja do tego, żeby stworzyć taki swój flagowy samochód, który akurat by taki silnik wykorzystywał. W ogóle pomyślcie, jaka niesamowita sytuacja. Gama Fiata w tamtym czasie, no dobrze, składała się także z jakichś tam mniejszych modeli miejskich, ale był już model 2300S, taki reprezentacyjny, duże coupé. Było 124 również w odmianach sportowych. No i nagle się okazuje, że mało tego, będzie jeszcze sportowy samochód z silnikiem od samego Enzo Ferrariego. Przy czym jednak mówię to dokładnie w taki sposób, ponieważ nie był to do końca silnik Ferrari. Nie było nigdzie na nim znaczka Ferrari, był to silnik Dino. Dino była to nazwa stosowana od 1957 roku na kilku jednostkach V6 i wzięła ona swoją nazwę od syna Enzo Ferrariego, Alfredino Ferrari, który mimo młodego wieku, miał 20 parę lat, kiedy zaprojektował już wspólnie z drugim uznanym inżynierem Vittorio Jano właśnie pierwszą jednostkę V6 dla Ferrari. Enzo Ferrari był fanem silników V12, uważał w ogóle, że samochody drogowe jego marki byłyby niegodne takiej jednostki, dlatego też były on sygnowane te silniki już mianem jego syna. Ten samochód, którym teraz jedziemy, nie powstał wcale z potrzeb rynkowych, nie powstał z realnych potrzeb klientów, tylko powstał z potrzeby Enzo Ferrariego do tego, żeby się ścigać. I wiecie co? Myślę, że właśnie z takich potrzeb, a nie jakichś głupich wyliczeń księgowych, powstają najlepsze, najbardziej interesujące samochody w historii. Tylko zobaczcie. Dlaczego to mi się tak podoba? Powiedzcie mi. Przecież ten silnik, no jakby nie było, patrząc z dzisiejszej perspektywy, w teorii nic szczególnego, prawda? No on został jeszcze oczywiście ugrzeczniony na potrzeby Fiata, ponieważ został skręcony do 160 koni. W tym przypadku mamy 160 koni, ale to jest 160 koni uzyskiwanych przy 7200 obrotach na minutę. Jest to dalej naprawdę na wskroś wyczynowa jednostka. Mamy półkoliste komory spalania, mamy kontrrozwidlenia tej V6 65 stopni. Dlaczego to jest takie ważne, to o tym mówię w innym filmie o silnikach Ferrari, który mam nadzieję, że tak zrobimy, żeby tutaj teraz można było kliknąć, tu gdzieś.
No i mamy też podwójne wałki rozrządu, więc naprawdę zaawansowana, wyrafinowana jednostka pod względem inżynieryjnym, która ma swój wyścigowy rodowód, który tutaj jak najbardziej widać. Warto wiedzieć, że były dwie wersje tego silnika i przez to były trochę dwie wersje tego samochodu. Fiat Dino 2000 i 2400. Te silniki różniły się między sobą dość znacznie, ponieważ pierwszy miał blok aluminiowy, drugi miał blok stalowy. No i właściwie całe samochody różniły się nawet trochę wyglądem, ponieważ te jego tutaj elementy chromowane, takie srebrne z przodu, zostały zmienione na czarne. No trochę się ogólnie ten projekt zmienił, no ale także zmieniła się jednak charakterystyka oprowadzenia, ponieważ zostały wprowadzone mocniejsze hamulce i zawieszenie zostało zmienione na niezależne. Tutaj mamy jeszcze tylne zawieszenie położone na resorach piórowych i tylnej belce skrętnej. Więc ogólnie ten samochód jakby może się lepiej prowadzić, ale jednak nie można tutaj odebrać z kolei temu modelowi tego, że to jest jednak takie prawdziwe, rasowe, włoskie GT. Mamy przed sobą fajną deskę rozdzielczą z elementami prawdziwego drewna. Mamy ten napis Bertone duży, czyli tego studia stylistycznego, niezwykle uznanego, które już nie istnieje, w którym zaczynał sam Giorgetto Giugiaro i to właśnie jego projekt tutaj, jego autorstwa jest na nadwozie tego samochodu. Zobaczcie, to jest taka ciekawa hybryda, bo jednocześnie mówię, że widać pewne części świata, ale widać też jednak pewien naturę części Ferrari, ponieważ skrzynia pięknie chodzi. Jest to skrzynia, która również była wykorzystywana w Ferrari, więc bardzo jakościowa sprawa. No a z drugiej strony z kolei sama produkcja tego samochodu odbywała się w Fiacie. Jednak jeśli mam być uczciwy, to też trochę widać jednak, że taka firma jak Fiat, mimo że miała wtedy już jakby nie było, musiała mieć bardzo duże kompetencje, to jednak w przypadku samochodów tak egzotycznych, jednak mało seryjnych, miała pewne problemy, które odbijają się dziś tym, że to spasowanie w niektórych miejscach jest takie odbiegające jednak od standardów flagowego modelu, więc potem w ogóle cała produkcja samochodu została przeniesiona, wyobraźcie sobie, do Maranello. Ale sam silnik jednak dalej do końca był budowany w fabryce Fiata. Ale autorstwa Ferrari. Na tym jednak opowieść o Dino się nie kończy. W tym miejscu rozpoczyna się rozdział o Dino samochodzie, a dokładniej 246 GTS. Tutaj mamy do czynienia nieomal z go-kartem na tle tego, co oferowało Ferrari do tej pory. Samochód bardzo kompaktowy, mimo że nie ma wspomagania kierownicy, przecież jak żaden samochód sportowy z tamtych czasów, oferuje jednak dużą bezpośredniość z jazdy i taką lekkość. Myślę, że to jest ważne, lekkość, bardzo fajne, bezpośrednie reakcje. Co jest też związane z tym, że mamy tutaj silnik za sobą, więc inaczej niż w Fiacie Dino, inaczej niż we wszystkich drogowych modelach Ferrari do tamtego czasu. Blisko 60-letnie włoskie samochody sportowe mają swoje uroki. Wyobraźcie sobie, że ja dźwignię zmiany biegów mam mniej więcej gdzieś pod swoim kolanem, bez przesady mówiąc. Jest nam tutaj dość miło, a mówiąc nam, mam na myśli mojego znamienitego pasażera Piotra Bema, który był odpowiedzialny za renowację tego samochodu i zna ten samochód od podszewki, myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ rozebrałeś go do ostatniej śrubki i z powrotem też złożyłeś. Tak było, przy czym auto, kiedy trafiło do mojego warsztatu, było już częściowo rozebrane, więc to było dodatkowe wyzwanie, bo zawsze łatwiej składa się auto, które sami rozbieramy, możemy wszystko sobie sfotografować, niż auto, które trafia do nas w przysłowiowych workach. Jaka to była konstrukcja, powiedz, jaką się okazało konstrukcją w rzeczywistości? Bo z jednej strony jest to trochę Ferrari, ale też nie do końca. Czy widać w nim tę egzotykę takiego włoskiego, rzeczywiście super sportowego samochodu? Ja bym powiedział tak, ja mam doświadczenie głównie z samochodami marki Porsche, ale wcześniej przed tym Dino też restaurowałem Ferrari 308, czyli można powiedzieć następcę tego samochodu Dino. I powiem, auto jest zbliżone bardzo konstrukcyjnie i to jest chyba typowy taka konstrukcja dla aut z tamtych lat włoskich, czyli drabinkowa rama, w środku laminaty, od spodu aluminiowa płyta, jak gdyby
karoseria jest tylko opakowaniem tego cukierka mechaniki, natomiast sama konstrukcja nośna jest ramą przestrzenną z profili metalowych. Przy czym, co mogę powiedzieć, no zaskoczyło mnie to, że te samochody są wykonane w taki sposób, nazwałbym to spartański, że jednak tutaj Ferrari główny nacisk kładło na silnik, na mechanikę, natomiast całe to opakowanie miało tylko ładnie wyglądać, natomiast jakość wykonania niestety nie była najwyższa i takie miało się wrażenie, jadąc tym samochodem, że to jest taki właśnie kit car, że to jest samochód do własnoręcznego montażu i ten montaż był przeprowadzony przez osobę nie do końca w tym wprawioną. Bez serca, że tak powiem, bez serca, w tych tak. sprawach, prawda? No to się jeszcze długo Ferrari wciągnęło, dopiero Luca Di Montezemolo myślę, że to zmienił, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę choćby jak Ferrari F40 wygląda, prawda? Tak, to były samochody, że tak powiem, składane tak jak się budowało samochody do wyścigów, tak, dokładnie. To skoro tak widzisz ten silnik, znasz od podszewki, to powiedz, czy rzeczywiście widać w nim to wyścigowe DNA? No bo ja w tym filmie wcześniej mówiłem, że jest to silnik, który wywodzi się z wyścigów. On zaczął swój projekt jeszcze w latach 50. w Formule 2. Czy to się przejawia przez ten projekt? Czy widzisz jakieś rozwiązania, które jakby pokazują ten wyścigowy rodowód, który też budują charakter przez tej jednostki? Zdecydowanie, sama prędkość obrotowa tego silnika to jest V6 wysokoobrotowa. Tutaj redline zaczyna się powyżej 7200 obrotów na minutę, gdzie konkurencja tego samochodu Porsche 911 S z końca lat 60. była też szóstką, bokserem, jednak nie kręciła się aż tak wysoko. Jako klasyk, patrząc po prostu na ten samochód jako na klasyka, to jest skomplikowany klasyk, w sensie on jest trudny do renowacji, do późniejszej eksploatacji. Jest to trudna rzecz. To wynika z tego po prostu, że jest jakby trudny dostęp do części, czy on często wymaga... Jest bardzo trudny dostęp do części. Wszystkie te samochody były indywidualnie pasowane, więc z jednego egzemplarza do drugiego części nie pasują. Wszystko jak się składa, teraz robimy drugie Dino, to po prostu to jest odkrywanie wszystkiego na nowo. Każdą część trzeba spasować, dopasować, wyregulować, żeby działała do konkretnego samochodu. W Porsche już na etapie 911, który był samochodem masowym i takim bardzo powtarzalnym, w zasadzie możemy z jednego auta do drugiego części pożyczać, w ciemno wkładać i wszystko pasuje plug and play. Tutaj wszystko musi być indywidualnie dopasowane do konkretnego auta. A to jest chyba właśnie znowu to, o czym mówiliśmy, prawda, że jednak Porsche to już bardziej projektowała taka firma, która miała taki typowy zespół badawczo-rozwojowy, w których się jakby pracowało jak typowego producenta samochodów, a to dalej Ferrari było taką bardziej prototypownią skupioną na tych operacjach wyścigowych. Tak, to były takie samochody rzemieślnicze, ja bym to nazwał. Więcej o tych dwóch samochodach i historii Dino dowiesz się z artykułu w najnowszym numerze Classic Auto, który już jest w sprzedaży. Zapraszamy na stronę classicautomac.pl. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.